Kupiłeś już drugi, trzeci, a może nawet piąty preparat na grzybice paznokci i problem wciąż wraca. Przez kilka tygodni wszystko wygląda dobrze. Paznokieć zaczyna odrastać. Myślisz, że wreszcie się udało, a potem? Kilka miesięcy później znowu pojawia się żółte przebarwienie. Paznokieć grubieje, zaczyna się kruszyć. Brzmi znajomo? Jeśli tak, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. W wielu przypadkach problem nie polega na tym, że preparat z apteki nie działa. Problem leży zupełnie gdzie indziej. Jako farmaceuta bardzo często słyszę od pacjentów: Panie magistrze, już wszystkiego próbowałem. I właśnie wtedy okazuje się, że niemal zawsze pojawia się jeden z tych samych błędów. W tym filmie pokażę Ci najczęstsze powody, dla których grzybica paznokci wraca. Wyjaśnię, kiedy leczenie miejscowe ma sens, kiedy warto zgłosić się do lekarza i dlaczego cierpliwość jest równie ważna jak sam lek. A pod koniec odpowiem na pytanie, które zaskakuje wielu pacjentów. Czy każdy żółty lub pogrubiały paznokieć to naprawdę grzybica? Jeżeli oglądasz mój kanał po raz pierwszy, witaj. Jestem magistrem farmacji. Na tym kanale oddzielam fakty od mitów i tłumaczę medycynę prostym językiem. Jeżeli cenisz rzetelną wiedzę opartą na aktualnych badaniach, zasubskrybuj kanał. A teraz przejdźmy do najważniejszego pytania. Dlaczego grzybica paznokci jest tak trudna do wyleczenia? To jest coś, czego większość osób nie wie. Wyobraź sobie, że masz infekcję gardła. Po kilku dniach antybiotyk dociera do zakażonych tkanek wraz z krwią. Ale z paznokciem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Paznokieć to twarda płytka zbudowana głównie z keratyny. Nie ma własnych naczyń krwionośnych, nie ma własnego unerwienia. Dlatego leczenie grzybicy paznokci jest znacznie trudniejsze niż leczenie większości innych infekcji skóry. Preparat miejscowy musi przeniknąć przez twardą płytkę paznokcia, aby dotrzeć do miejsca, gdzie rozwijają się grzyby. To właśnie dlatego leczenie trwa miesiącami. I tutaj wiele osób popełnia pierwszy błąd. Patrzą na paznokieć po miesiącu, nie widzą dużej poprawy, dochodzą do wniosku, to nie działa i przerywają terapię. Tymczasem zdrowy paznokieć nie pojawia się z dnia na dzień. On musi po prostu odrosnąć. Na dłoniach trwa to zwykle kilka miesięcy, na stopach nawet rok, a czasem dłużej. To bardzo ważne, bo leczenie grzybicy nie polega na naprawieniu starego paznokcia. Polega na tym, żeby nowy paznokieć odrastał już bez zakażenia. To ogromna różnica. Pamiętam pacjenta, który przyszedł po kolejny preparat. Powiedział: ten poprzedni chyba nie działał. Zapytałem: jak długo go pan stosował? Odpowiedział: 3 tygodnie. I właśnie tutaj pojawia się problem. 3 tygodnie to zdecydowanie za krótko, żeby ocenić skuteczność leczenia grzybicy paznokci. W wielu przypadkach pierwsze wyraźne efekty można zauważyć dopiero po kilku miesiącach systematycznej terapii. To nie jest sprint, to maraton. Dlaczego grzybica wraca? To pytanie słyszę bardzo często. I odpowiedź jest zaskakująca. Wiele osób zakłada, że skoro objawy zniknęły, to grzyb również zniknął. Niestety nie zawsze tak jest. Jeżeli leczenie zostanie przerwane zbyt wcześnie, albo nie uda się usunąć wszystkich ognisk zakażenia, problem może powrócić. Ale jest jeszcze jeden powód i moim zdaniem jeszcze ważniejszy. Wiele osób skupia się wyłącznie na samym paznokciu, a zapomina o tym, co dzieje się wokół niego. Za chwilę pokażę Ci pierwszy błąd, który obserwuję u pacjentów niemal każdego tygodnia. I właśnie on bardzo często odpowiada za nawroty grzybicy. Do tej pory mówiliśmy o błędach związanych z samym leczeniem. Za chwilę pokażę Ci coś, o czym pacjenci myślą zdecydowanie za rzadko. Może się okazać, że problem wcale nie znajduje się na Twoim paznokciu, tylko w miejscu, do którego wkładasz stopy każdego dnia. Błąd numer 4. Grzyby mogą czekać tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz. Jest jeszcze jedna rzecz, o której pacjenci bardzo często zapominają. Wyobraź sobie, że codziennie przez wiele godzin nosisz te same buty. Jest w nich ciepło, często wilgotno. To środowisko sprzyja rozwojowi grzybów. Jeżeli zakończysz leczenie paznokcia, ale nie zadbasz o odpowiednią higienę obuwia i skarpet, ryzyko ponownego zakażenia może być większe. Dlatego podczas leczenia warto pamiętać również o regularnej zmianie skarpet, dokładnym osuszaniu stóp po kąpieli oraz postępowaniu zgodnym z zaleceniami dotyczącymi pielęgnacji i higieny obuwia. To często drobiazgi, które mają znaczenie. Błąd numer 5. Czasami preparat z apteki po prostu nie wystarczy. To może zabrzmieć zaskakująco.
Jako farmaceuta naprawdę lubię, kiedy preparaty dostępne bez recepty rozwiązują problem. Ale nie zawsze tak jest. Jeżeli zakażenie obejmuje dużą część paznokcia, jeżeli zajętych jest kilka paznokci, jeżeli dochodzi do zajęcia macierzy paznokcia, leczenie miejscowe może okazać się niewystarczające. I to nie dlatego, że preparat jest zły. Po prostu w takich sytuacjach może być potrzebne leczenie doustne, o którym decyduje lekarz po ocenie zmian, a czasem także po wykonaniu badań potwierdzających rozpoznanie. To bardzo ważne, bo wiele osób przez rok kupuje kolejne preparaty, a tak naprawdę już dużo wcześniej powinni zgłosić się do lekarza. Pamiętam pacjenta, który pokazał mi paznokieć zajęty prawie w całości. Powiedział: może kupię jeszcze jeden lakier. Odpowiedziałem: zanim wyda pan kolejne pieniądze, proszę najpierw skonsultować się z lekarzem. Być może potrzebne będzie inne leczenie. Czasami najlepszą poradą farmaceuty nie jest sprzedaż kolejnego preparatu, tylko skierowanie pacjenta do lekarza. A co z domowymi sposobami? To jeden z najczęściej wyszukiwanych tematów. Ocet, soda, czosnek, olejek z drzewa herbacianego. Internet jest pełen porad. Ale co mówią badania? Niektóre z tych metod były oceniane w niewielkich badaniach. Na przykład olejek z drzewa herbacianego wykazuje pewne właściwości przeciwgrzybicze w warunkach laboratoryjnych. Problem polega na tym, że to nie oznacza jeszcze skutecznego leczenia grzybicy paznokci u ludzi. Dlatego obecnie nie są one uznawane za zamiennik terapii o potwierdzonej skuteczności. Jeżeli ktoś chce stosować takie metody jako uzupełnienie leczenia, powinien najpierw omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Natomiast zastępowanie nimi sprawdzonych terapii może prowadzić do wielomiesięcznego opóźnienia właściwego leczenia. Co naprawdę zwiększa szanse na wyleczenie? Gdybym miał wskazać tylko 5 rzeczy, powiedziałbym właśnie te. Po pierwsze, systematyczność. Nie przerywaj leczenia tylko dlatego, że paznokieć wygląda trochę lepiej. Po drugie, jeżeli występuje również grzybica skóry stóp, zadbaj o jej leczenie. Po trzecie, dokładnie osuszaj stopy po kąpieli, zwłaszcza przestrzenie między palcami. Po czwarte, jeżeli leczenie nie działa mimo kilku miesięcy prawidłowego stosowania preparatu, nie kupuj w ciemno kolejnego produktu. Warto wrócić do lekarza i zweryfikować rozpoznanie. I po piąte, uzbrój się w cierpliwość. To chyba najtrudniejsza rada, ale jednocześnie jedna z najważniejszych. Grzybica paznokci nie znika w tydzień. Zdrowy paznokieć potrzebuje czasu, aby odrosnąć. A zanim zakończymy, jest jeszcze jedna rzecz, o której mówi się zdecydowanie za rzadko. I to właśnie ona sprawia, że wiele osób przez lata leczy coś, czego w rzeczywistości wcale nie ma. Czy to na pewno jest grzybica? Na koniec chcę powiedzieć coś, co może Cię naprawdę zaskoczyć. Nie każdy zniszczony paznokieć oznacza grzybicę. I to jest jeden z powodów, dla których niektóre osoby przez wiele miesięcy stosują kolejne preparaty i nie widzą żadnej poprawy. Bo problem od początku nie był grzybicą. Podobny wygląd paznokcia mogą powodować m.in. urazy, łuszczyca paznokci, przewlekły ucisk obuwia, niektóre choroby skóry, a nawet naturalne zmiany związane z wiekiem. Dlatego jeśli mimo prawidłowo prowadzonego leczenia przez kilka miesięcy nie widzisz poprawy albo zmiany obejmują wiele paznokci i szybko postępują, warto zgłosić się do lekarza. W wielu przypadkach lekarz może zalecić badanie mykologiczne, które pozwala potwierdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z zakażeniem grzybiczym. To bardzo ważne, bo najlepsze leczenie nie pomoże, jeśli od początku leczymy niewłaściwą chorobę. Podsumowanie. Jeżeli z tego filmu zapamiętasz tylko jedną rzecz, niech będzie to właśnie ta. Grzybica paznokci bardzo rzadko wraca dlatego, że preparat nie działa. Znacznie częściej przyczyną jest zbyt krótkie leczenie, pominięcie grzybicy stóp, nieprawidłowa diagnoza albo zbyt późna konsultacja z lekarzem. I właśnie dlatego tak ważne jest, żeby patrzeć na problem całościowo, nie tylko na sam paznokieć. Na zakończenie przypomina mi się pewna rozmowa z pacjentem. Powiedział: panie magistrze, chyba już się z tym pogodziłem. To pewnie zostanie do końca życia. Kilka miesięcy później spotkałem go ponownie. Tym razem przyszedł tylko po zwykłe leki. Sam pokazał mi stopę i powiedział z uśmiechem: w końcu wygląda normalnie. Nie dlatego, że znalazł jakiś cudowny preparat, tylko dlatego, że zrozumiał, iż leczenie grzybicy wymaga czasu, systematyczności i właściwego rozpoznania. I właśnie to chciałbym, żebyś zapamiętał z tego filmu. Jeżeli ten materiał pomógł Ci lepiej zrozumieć, dlaczego grzybica paznokci tak często wraca,
zostaw proszę i udostępnij go komuś, kto od miesięcy bezskutecznie walczy z tym problemem. A jeśli masz własne doświadczenia z leczeniem grzybicy, napisz w komentarzu. Jestem ciekawy, co było dla Ciebie największym wyzwaniem? Czy był to długi czas leczenia, nawracające zmiany, a może trudność z postawieniem właściwej diagnozy? Staram się czytać wszystkie komentarze i często właśnie z Waszych pytań powstają kolejne odcinki. Jeżeli interesuje Cię rzetelna wiedza o lekach, suplementach i zdrowiu oparta na aktualnych badaniach, zasubskrybuj tabletkę wiedzy i włącz powiadomienia. Do zobaczenia w następnym filmie.